Cześć! Witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj będzie aparat legenda. Najsłynniejszy aparat wyprodukowany w Związku Radzieckim i w ogóle w Rosji jakikolwiek powstał. Nie znaczy, że najlepszy. Nie, to nie jest najlepszy aparat. Natomiast jest najsłynniejszy. Aparat, którego historia zaczęła się w roku 1991 w Pradze. Studenci austriacy przyjechali do Pragi, popsuł im się aparat, weszli do jakiegoś sklepu i zobaczyli coś. Coś, co im sprzedawca powiedział, że to robić zdjęcia. Oni mu uwierzyli i wzięli i zaczęli robić im zdjęcia, po czym jak wywołali pierwszą rolkę, stwierdzili: wow, to jest to, co nam chodziło. Aparat, który prawie sam robi zdjęcia, ponieważ ma szerokokątny obiektyw, więc ustawienie ostrości można sobie przeważnie darować, natomiast sam ustawia parametry ekspozycji, czyli czas i przysłonę. I do tego ma ciekawy obiektyw i jest mały i poręczny. Czyli mówię o aparacie Łomo LCA. Najsłynniejszy radziecki aparat, rosyjski aparat. Historia jego jest co prawda starsza, bo on został zaprezentowany w roku 1983 na moskiewskich zakładach, na moskiewskich targach optycznych. Inżynier, który podobno 1,5 roku nad nim pracował, opracował go i przedstawił: wow, wszyscy patrzcie jak ten. Oczywiście, jak w większości tych rosyjskich produktów, była to oczywiście podróba, czyli wszyscy wiemy, że Cosina CX2, którą podobno na targach w Niemczech wypatrzył zastępca ministra obrony narodowej. Pojechał: to mi się podoba, kupcie. Wziął, pojechał. Podobno miał do wyboru 2 zakłady, których chciał, żeby zrobili mu: zróbcie taki sam, tylko najlepiej lepszy. W związku z tym, że on się czepiał obiektywu, to chciał, żeby był lepszy obiektyw. Aczkolwiek dzisiaj, czytając różne recenzje, wszyscy mówią, że ale Cosina CX2 ma lepszy obiektyw niż LCA. Ale może mu nie wyszło do końca, może im nie wyszło. W każdym razie miał do wyboru 2 zakłady podległe pod Ministerstwo Obrony Narodowej, które mogły temu sprostać, czyli leningradzkie zakłady optyczne, czyli Łomo, powiedzmy, i zakłady w Kijowie. Zakłady w Kijowie akurat w tym momencie pracowały nad całkiem innym swoim nowatorskim projektem, czyli kopią Minoxa 35, czyli Kijew 35A. Bo był pierwszy u nich taki. Zresztą jedyny. Zresztą słynący z tego, że elektronika w nim jest z reguły popsuta. W związku z tym nawet miałem okazję mieć go w ręce, a nie miałem okazji nim robić zdjęć. I tak nie wiem, czy mi prędko taka szansa się nadarzy, że będę mógł robić zdjęcia Kijewem 35, natomiast miałem okazję robienia Łomo LCA. To też jest tak, że te Łomo mają bardzo często popsutą elektronikę, co świadczy o tym, że tam na półce u mnie stoją 2 moje sztuki, które niestety jedna nie działa, a druga chyba chciałaby działać, ale jakoś tak też mi nie wyszło. W związku z tym, jak Krzysiek powiedział, że ja mam takiego sprawnego, robię nim zdjęcia, może chcesz. Więc ja powiedziałem: no jak masz takiego sprawnego i ten, to ja na pewno chcę. Także Krzysiek, bardzo dziękuję Ci za to, że pożyczyłeś mi Łomo LCA. Historia fotografii. Kto nie robił Łomo LCA, to tak jakby w ogóle nie fotografował w ogóle. Nigdy. To nie można nie fotografować tym małym, prostym. Nie powiedziałem jakim, bo on jest stosunkowo ciężki. To jest metal z plastykiem. Jeśli porównamy go na przykład do Minoxa, to on jest... ciężko powiedzieć. To nie jest taki leciutki, jakby się wydawało. Aparat wtedy został odkryty, to już było po 1991 roku. Aparat ogólnie był produkowany od 1983 roku do 90 mniej więcej pierwszego, kiedy fabryka Łomo zaprzestała produkcji wszystkich aparatów fotograficznych, skupili się tylko na tym, co dawało im pieniądze, czyli kto miał wtedy pieniądze u ruskich, miała mafia i wojsko. W związku z tym zamówienia z wojska były najważniejsze, bo dawały szansę na przeżycie. W związku z tym aparaty fotograficzne przestali produkować. Co prawda
to ludzie z Towarzystwa Łomograficznego, jak odkryli ten aparat, zaczęli skupować podobno po całej Europie, jeździć i kupować, gdzie się wszystko dało, ale stwierdzili, że w sumie to dałoby się na tym jeszcze coś zarobić. Więc wysłali pisemko do zakładu, żeby nie wznowili produkcję, oni by odkupili. Dogadali się z zakładem na 1000 sztuk rocznie i tam ci im produkowali i ci sprzedawali. Natomiast w 1994 roku zaprzestali, mówią, nie, to nam się nijak nie opłaca, więc zaczęli szukać jakiegoś dojścia z tej strony, z tej strony. Wreszcie ktoś podobno przez atasze wojskowego austriackiego doszli do wiceprezydenta miasta Petersburga, który jakieś miał wtedy możliwości i który który był znany z tego, że jest fotografem. Zresztą w FSB to większość przechodziła kursy fotograficzne, w związku z tym na pewno potrafił fotografować. Podobno lubił fotografować, ale tego nie sprawdziłem, nie rozmawiałem z kolesiem na pewno. Natomiast on poparł ten wniosek jako wiceprezydent Sankt Petersburga, czyli dawnego Leningradu, od którego nazwa Łomo pochodzi. Leningradzkie objedinienie. W związku z tym przekonał fabrykę i jeszcze przez następnych kilka lat tu są takie różne wątpliwości, bo w sumie to jest historia niedawna, ale ciężko jest dojść, bo niektórzy mówią, że do 2004 roku produkowali jeszcze w Leningradzie, w ich zakładach w Sankt Petersburgu, Piotrogrodzie, produkowali aparaty. Niektórzy mówią, że w 96 zaprzestali. Natomiast człowiek, o którym mówiłem, to wszyscy wiedzą, Władimir Putin wtedy był podobno jeszcze normalnym człowiekiem. I to on poparł ich wniosek. Natomiast podobno produkowali do 96, 2004, 2006, różne daty są. W pewnym momencie jednak fabryka powiedziała: koniec, kropka. Nam się nijak to nie opłaca produkować dla was te 1000 sztuk, bo to tylko kłopot sam, pieniądze z tego za małe. W związku z tym Towarzystwo Łomograficzne odkupiło od nich prawa do używania nazwy i przeniosło fabrykę do Chin. I w Chinach produkują chyba cały czas Łomo LCA+, podobny aparat. Podobny, różni się tym, że jest bardziej plastikowy, że nie ma tego, co jest w nim bardzo fajne, co mi się spodobało, czyli jak przełączam, bo to jest ostrość strefowa ustawiana, nie mam dokładnie ustawienia ostrości, ale takim obiektywie nie trzeba, to w wizjerze widzę dokładnie, otóż się widzę w wizjerze, widzę dokładnie, jak mi się przełączają te przeskakuje odległości i to jest bardzo dobre w tym aparacie. Może zamiast gadać tak, a nie, parametry techniczne aparatu. Czasy od 2 minut do 1/500 części sekundy. Od 2 minut, co znaczy, że może sobie rozmazańce robić, jak ci się żywnie podoba. Bardzo dużo aparatów kończy na 30 sekund, na 1/30 części sekundy i w tym momencie trzeba naprawdę się wysilić. A tutaj przy nim, oczywiście to jest tak, że nie możesz nic zrobić, bo on sam dobiera czas i przysłonę. Teoretycznie tu z boku, jak spojrzymy na niego, mamy przysłony jakieś i literkę A. To musi być na A. Bo jeśli przełączę na inną cyferkę, czyli to jakbym myślał, ja też kiedyś tak myślałem, że to jest priorytet przysłony, ustawiam sobie przysłonę, a on do tego nie dobierze niczego, bo automatycznie jeśli przełączę się z A na co innego, to on włącza 1/60 część sekundy i koniec. To służy wyłącznie do lampy błyskowej, do współpracy z lampą błyskową, taką mechaniczną czy automatyczną, obojętnie jaką. Tu ustawiam przysłonę i na lampie ustawiam na przykład taką samą przysłonę, albo ustawiam według odległości. To już jest inna sprawa, natomiast nie będą z tego dobre zdjęcia, chyba że akurat sobie ustawię 1/60, ale po co? Z moich doświadczeń z tym aparatem wyszło mi, że w sumie to on całkiem dobrze naświetla zdjęcia. Nie miałem żadnej wpadki, którą by on wykonał. Nawet jeśli zrobiłem mu wyciśnięte takie pod słońce zdjęcia, to on sobie całkiem dobrze poradził. Naprawdę, bardzo, bardzo przyzwoicie sobie poradził. Nie mam mu nic pod tym względem do zarzucenia. Natomiast to, że tutaj mam przełącznik tu z boku, a ja widzę, jaką ustałem ostrość, odległość, to powodowało, że nim w sumie fotografuje się bardzo sympatycznie. Ja chodziłem z nim tak, że chodziłem sobie po półtusku
Na szyi miałem aparat, w prawej kieszeni miałem łomo, a w lewej kieszeni miałem drugiego malucha. I tak robiłem sobie na zmianę tymi aparatami zdjęcia i stwierdziłem w którymś momencie, że w sumie ten łomo robi się całkiem dobrze zdjęcia. Nie mam do niego zaufania, co on robi, bo to nie mój aparat, ale jak Krzysiek mówi, że robi dobrze, to znaczy, że robi dobrze. Przewijanie jest pewne. Potwierdzenie tego, że wszystko jest w porządku, ja bym to inaczej rozwiązał, ponieważ to jest tak, że jeśli naciśniesz spust i zapali ci się jedna lampka, to znaczy, że jest ok. Jest ok, będzie dobrze, mamy czasy od między 1,30 a 1,500 części sekundy. Wszystko w porządku, robimy zdjęcie. Jeśli zapalą ci się dwie lampki, to znaczy, że mówi, słuchaj, nie do końca jest dobrze, ponieważ ja musiałem ustawić czas poniżej 1,30 części sekundy. Oczywiście nie wiesz, jaka jest przysłona. Nie. Ale poniżej 1,30 części sekundy i jak nie będziesz tego podpierał, to będzie zdjęcie poruszone. Możesz zdjęcie wyzwolić... Nie możesz. Nie ma tutaj możliwości wężyka. W związku z tym, nawet jak go postawisz na czymś, to musisz palcem nacisnąć. Ale do tego, co wymyślili wtedy studenci, do czego go można używać, czyli że robić poruszone zdjęcia, robić artystyczne zdjęcia prostym aparatem, to nie trzeba wężyka. Chyba że masz jedną diodę, dwie diody, chyba że ci się żadna dioda nie zapali. O, to wtedy jest źle, bo to oznacza, że po prostu baterie ci nie stykają, czyli nie mają kontaktu. A propos baterii, tu pod spodem mamy, co łatwo zauważyć, 3 sztuki SL44, bardzo popularne, łatwe baterie do włożenia, jeśli się nie wylały nikomu, bo ktoś używa jakiejś staroci, to w dawnych czasach to miałem sprawdzić rocznik tego aparatu, ale nie wiem gdzie. Czy to jest, z której serii jest ten aparat? I się nigdy nie dowiem pewnie. Mamy licznik na górze, spust, kontakt do lampy błyskowej z gorącą stopką, korbkę do zwijania powrotnego, która jednocześnie otwiera pokrywę tylnią. Zajrzyjmy do środka, bo naprawdę chciałem... O, jest do światła 88 rok. 85. Lampka. Ja na ślepy jestem. Nie, 88 rok jest tego aparatu, czyli jest z tych jeszcze pierwszej serii, tej prawdziwej, powiedzmy, wtedy, kiedy był produkowany jeszcze aparat jakby normalnie, na linii produkcyjnej, znaczy normalnie. Aparat w 83 roku wypuszczony miał się nazywać w ogóle Kompakt. Zdjęcie, tak wygląda prototypu aparatu i on się miał nazywać po prostu Kompakt. Później weszła wersja LKA, którą można czasami, ale to bardzo rzadko chyba spotkać, bo miał się nazywać Łomo Compact Automat. Automat dlatego, że powstała też wtedy wersja nieautomatyczna. Wersja, która w sumie określona była jako Smiena 18 i która tu, gdzie jest takie radełko od czułości, tutaj obok ma czasy do ustawiania. Możesz sobie ustawić czasy, możesz ustawić przysłony, ale aparat, szkoda może nawet, że nie wszedł do produkcji, ale nie wszedł do produkcji. Nie był używany. Później w związku z tym, że... Bo oni na początku naprawdę planowali, że tym aparatem będą robili prominenci rosyjscy, radzieccy zdjęcia. Podobno na którymś spotkaniu, znaczy walne zebranie partii, plenum partii, pierwsze, na którym podobno Gorbaczow coś tam przemawiał, rozdano 6000 sztuk. A nie wiem, tylu tam osób było. 6000 sztuk takich aparatów, wszystkim chodzącym ciach, dzień dobry, ciach, dzień dobry, ciach, dzień dobry. I oni później mieli robić zdjęcia i są takie reklamy. Żołnierz z aparatem, dziadek z aparatem, wnuczek z aparatem, wszyscy z aparatem, wszyscy mają łomo, LCA, LKA. Jeszcze chyba wtedy mogło być. Ale po jakimś czasie przyszło mi, że w sumie to jest fajny aparat, poręczny. Wyszedł im, mimo że elektronika czasami szwankuje. Wyszedł im, więc postanowili go sprzedawać za granicą, w związku z tym zmienili mu na to Kompakt na C i wyszło z tego LC-A.
tak jak w tej chwili wszyscy znamy Łomo LCA. I pod taką nazwą przetrwał i nie udało się znaleźć czegoś, żeby oni próbowali go zmieniać. To jest aparat stworzony od początku, taki miał być, taki jest. Obiektyw, pokaż się, obiektyw ma 32 mm ze środkiem 2,8, także stosunkowo jasny, bardzo wygodny, poręczny i fajny. Nawet można silnik mu podpiąć. Tak jak można było podpiąć do Cosiny CX2 silnik, tak samo do niego można podpiąć silnik, ale wszyscy tak czekają pewnie, ale jakie są jego wyniki tego aparatu? Znaczy wyniki są całkiem przyzwoite, zresztą spodziewałem się, tak jak poczytałem sobie recenzję, ostry jest ostry. Nie ma co mówić, jeśli wezmę jakieś zdjęcie, to widać, że obiektyw jest ostry, kontrastowy, dobry. To, co się rzuca, ma... Tu jest to zdjęcie budynku, gdzie ono jest. Tutaj. Że jest... Ma winietowanie na kantach, które dodaje mu uroku. Ma beczkowanie, poduszkowanie. Ma wgięcie poduszkowe, bo ten budynek, który pokazuje, ten budynek, on jest prosty. Wbrew pozorom, to nie architekci skopali sprawę, tylko aparat po prostu go tak sobie specjalnie wygiął, ale ja byłem świnia, bo specjalnie zrobiłem takie zdjęcie, żeby pokazać, że on... Nie chciałem pokazać, że on jest zły. Chciałem zobaczyć, czy jest zły. I stwierdziłem, że takie urokliwe wygięcia to na pewno nie przeszkadzają, bo oczywiście takich zdjęć to nie służy do fotografii architektury dokumentalnej, on służy do innej fotografii. Takiej, gdzie, tak jak to zdjęcie 19, gdzie złapiesz promienie światła z boku, z przodu. To spójrz na to zdjęcie. On bardzo ładnie wyciągnął te promienie światła przebijające się tam, odbijające się od szyb, światło, które się przebiło po ziemi, to nie jest korygowane przeze mnie, ponieważ on nie ma korekcji. No, można za pomocą czułości, zmiany czułości, prowadzić mu korekcję, czyli oszukać go, ale ogólnie ja nie prowadziłem takich sztuczek z nim, nie bawiłem się w to, a on sobie radził całkiem dobrze. Miałem zwrócić uwagę, dobre naświetlenie na dwójce. Ta wieża. Ja robiłem wtedy 3 aparatami, to zdjęcie jest najlepiej naświetlone. On przyciemnił kanty, więc jeszcze tak jakby wypuklił tą wieżę, nie przepalił jej, chociaż jest bardzo jasna, przy dobrym świetle, niebo prawie przyciemnił do czarnego. To nie jest filtr polaryzacyjny, on po prostu tak fotografuje. Bardzo dobrze sobie z tym poradził. Jeśli weźmiemy go pod światło, to jest to zdjęcie z latarnią, gdzie praktycznie światło jest w kadrze. Ja stwierdziłem na to, że przy tym zdjęciu mówię, no dobra, chłopie, idziemy na maksa, bo jak już, to robimy maksymalną jakość, kontrolę. I on poradził sobie w tym wypadku świetnie. Tam na którymś zdjęciu jest blik, który złapał, tylko nie pamiętam w tej chwili, na którym jest blik, że pojawił się blik, odbicie. Natomiast tutaj kontrast jest bardzo dobry w całym kadrze. Mimo tego, że słońce mu świeci, on jest też takim lekkim jakby zadymieniem to słońce, za chmureczkami leciutkimi, ale mimo wszystko poradził sobie naprawdę bardzo dobrze z tym ustawieniem, z tym światłem. Znaczy ustawieniem światła też sobie poradził, ale jakie powłoki ma. Minimalna odległość ma... Ja muszę spojrzeć, to zdjęcie. Minimalna odległość tego aparatu to jest 0,8 metra. Przy 32 ogniskowej powoduje, że można zrobić sobie takie zdjęcie, gdzie też widać, że światło świeciło tak, że świeciło po tym bruku. Bardzo ciekawe zdjęcie. Jeśli ktoś lubi fotografować szerokimi kątami, to jest typowy reporterski kąt. Nie jest to szeroki kąt. Natomiast można uzyskać z niego naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Dama 19. Co to jest? I co jeszcze? Czy można nim fotografować ludzi? Tak, to zdjęcie za mną, tutaj mój ulubiony model. Jak się umówię, zawsze jest. Nie ma problemu. Zrobiłem mu zdjęcie, czyli do fotografowania ludzi on jak najbardziej się nadaje, ale to, co chciałem nim pokazać, powiększmy sobie to zdjęcie, a zwłaszcza prawy róg tego zdjęcia. Popatrz, jakie zrobiły tam się ładne nieostrości, takie bąbelkowe nieostrości.
Ja zobaczyłem te nieostrości, to stwierdziłem, dobra, ja mu bardzo dużo mogę wybaczyć, widząc te nieostrości, do którego w sumie ja tam kombinowałem nad tymi nieostrościami. Jeszcze w jednym miejscu kombinowałem, ale mi się nie udało, ale da się go zmusić do tego, żeby on zrobił bąbelkowe nieostrości, które są naprawdę urokliwe. Dzięki temu ja stwierdziłem, że to jest aparat, którym mógłbym fotografować. Nie to, że jedyny na bezludną wyspę i tam płynę i tylko w zębach ciągnę ze sobą łomo LCA. Może bym wybrał wtedy inny aparat do zabrania na bezludną wyspę, natomiast jakbym miał zabrać 3, to nie wiem, czy ten łomo by się tam nie znalazł. Jedyna jego wada to, że bez baterii nie działa. Nie, to jest elektroniczna migawka, bez baterii nie działa, chociaż bez baterii można naciągnąć i nacisnąć spust. On jak jest zamknięty, to nie. A nie, on ma baterię w tej chwili, to i tak nie będzie tego widać. Trzeba pamiętać, że to musi być klapka do końca otwarta, bo to jest włącznik. I jeśli go nacisnę, to po prostu nie mogę zrobić zdjęcia, ponieważ... O! Teraz mogę zrobić zdjęcie. Słuchaj, było, że zrobił wolniej zdjęcie. Ogólnie, Krzysiek, dziękuję Ci, że pożyczyłeś mi ten aparat. Naprawdę. Tobie, jeśli chcesz poznać łomo LCA, warto kupić ten aparat. Dzisiaj można spotkać też łomo LCA+, czyli te produkowane już w Chinach egzemplarze, które są bardziej plastikowe, chociaż obiektyw mają podobno tej samej klasy. Obiektyw jest taki sam, nie jest gorszy. Nie mają tego, co mi się w nim spodobało, czyli w wizjerze pokazania odległości, no bo łomografista w ogóle, ja nie wiem po co, bo łomografista typowy nie ustawia odległości. On podnosi aparat, naciska spust. Nic poza tym nie robi. W związku z tym zrezygnowali z tego niepotrzebnego z ich punktu widzenia gadżetu, który mi się bardzo podobał. Także można go kupić, ale uważam, że najlepiej poszukać oryginalnego łomo LCA, nie bez plusa, bo da się to kupić cały czas i fotografować im po prostu. Wszystko. Po prostu trzeba robić nim zdjęcia. Aparat wart robienia nim, naprawdę wart robienia nim zdjęć. I to, że to jest dzisiaj legenda, jeden z najsłynniejszy rosyjski aparat, nie mówiłem najlepszy, najsłynniejszy rosyjski aparat, ja się z nim zgadzam. Jest to aparat, w którym można się zakochać. Oczywiście najlepiej kupić razu 2 albo 3, żeby ta miłość mogła przychodzić na następny sprawny egzemplarz, natomiast warto się w nim, można się w nim zakochać i warto robić nim zdjęcia. Także zachęcam do robienia zdjęć z tymi aparatami łomo LCA, jak najbardziej do tego się nadaje. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do przyłączania się do patronów kanału, bo dzięki patronom mam fundusze na to, żeby włożyć negatyw do takiego aparatu i go testować. Jeszcze raz Ci dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.